Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj sobota, 5:30 rano. Dopiero co przedwczoraj wróciłem z Nordkapu. A dzisiaj sobie koledzy wymyślili, że tak powiem, wyjazd do Czaplinka. No to zrobić. Grotacha wzywa. Dzisiaj prawie 30 stopni, więc na maksa na letnią. Nawet rękawiczki. Zresztą tamte poprzednie doniosę długie letnie zniszczyłem na Nordkapie. No to trochę odesterowane. Telefonu nie wyciągam. Po pierwsze, co to zatankować musimy, jak widać w wyjeździe. Tutaj pokazuję mapę, gdzie mamy trasę zaznaczoną do Grzybowa. Tak naprawdę to czerwone kółko, które widzieliście, to jest trasa, która nas najbardziej interesuje. To jest Czaplinek, Połczyn, Zdrój. Jest to droga tak zwana 100 zakrętów, co tak naprawdę było całym celem tej naszej wyprawy.
Zimno. No Kuba żałował, bo on wyjął na postoju wtedy sobie podpinkę. No. A ja mówię, kurwa, tylko krótki rękawek pod tym i myszówka i ten i... No nie będę. Całą drogę mam dobry humor. Ile się wylać? A ja mówię, kurwa, komuś też. Na takiej przedniej oponie się nie jedzie jeszcze źle. Gorzej jak jest starta w trójkąt, nie? Jak ma te boki zjechane tak jak ten, a tutaj kurwa ma słabe. Daj mi kanapkę. Kurwa ładna taka wątku. Ładna kurwa. Naprawdę kurwa ładna. Kierownika. Jak? To jest kierownika. No tak. Co? Zacny sprzęt w końcu kierownika. Kurwa. No, kierasa, tak. Ta. Tam do kupienia nie mogłoby dolar wciągnąć. It is the time after the illumination of the sun. Dark powers have taken control of the planet Earth. The few people left on Earth live in slavery and suppression. But hope is inside. There are good forces that live inside the Earth, sending out UFOs to free the world. Don't you wanna go on my UFO? 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 Poznania. No w sumie głównie to dlatego, że na Wielkopolsce to praktycznie nie mamy dróg z zakrętami, mamy same proste. Mam wrażenie czasem, że jeździmy tylko po prostych deskach
I tak naprawdę pierwsze zakręty to się pojawiają tak naprawdę po jakichś 100 km od Poznania. No i ten Czaplinek koło Częstochowy to jest jeden z najbliższych punktów, gdzie można sobie powinklować. Szkoda, że ten nowy odcinek z tamtych było ma 13 km, no ale zawsze. No i niestety też nie nagrałem tego odcinka z tego względu, że po prostu mi się wyczerpała bateria w kamerze. W powrotnej drodze też się z kapitana zapomniałem włączyć, miałem tryb zdjęć. No ale takie błędy początkującego. Mam nadzieję, że kiedyś to nadrobimy. motocyklisty. No, oczywiście wyglądało tak wstępnie, że Puszka nie zauważyła motocyklisty i po prostu w niego wjechała. Jeszcze karetka na miejsce nie przyjechała, bo gość leżał po prawej stronie, jak później się zorientowaliśmy. Ale chyba tam karetka po niego ostatecznie przyjechała, bo tak nie wyglądało to za dobrze, szczerze mówiąc. No co wam powiem, no trzeba uważać, nie ufać nikomu na drodze, tak naprawdę ufać tylko sobie, swoją umiejętnością, a każdy na drodze to trzeba go tylko traktować po prostu jak wroga. No nie czekając, idziemy parę kilometrów i teraz znowu trójkąt, laweta, to się okazało wóz popsuty i po prostu próbowali go wyciągnąć na tą lawetę, więc jak fajnie było na zakręcie, więc można było się zdziwić lekko, no ale żeby tylko było mało, to na tym odcinku sobie zdałem sprawę, że zgubiłem kluczyki do motocykla zapasowe, które tak naprawdę to tam zapasowe to jeszcze pół biedy, ale miałem te klucze do innych rzeczy, które miałem pojedyncze, których bym nie mógł dorobić i na tym mi najbardziej zależało. No i jechaliśmy od stacji do stacji, żeby zobaczyć, gdzie je zostawiłem, bo podejrzewałem, że zostawiłem je w toalecie, jak byłem, a mogliśmy wypadły właśnie przy wkładaniu rękawiczek czy tego typu rzeczy, no i zobaczyć klientom moją panikę na stacji, jak to się skończyło.
My jeszcze na jednej stacji byliśmy gdzieś po drodze? Wcześniej. Tam gdzie ja byłem. W sumie wszyscy też byli. W Czarnkowie. Tak. Ale tutaj To tam nie byłem w kiblu. A nie spadły ci gdzieś? No kurwa nie wiem, no już... Może Ale co? Kluczyki do samochodu, do motocykla. Zapasowe. Te co miałem zgięte. Tylko tam miałem jeszcze inne klucze. A kiedy ty się kapłeś? Co? A kiedy się kapłeś? Tam, A tu stałeś koło tego kompresora, tam kurwa... no idę tam zobaczyć to. Ja pierdolę, nie uwierzysz. Jo, są w tym. Kurwa, tu były wpięte pod spodem. Kurwa, może Całą drogę tej. betę zamówimy. W Toczka kurwa zagram dzisiaj. Ja pierdolę. Nie wierzę. To już drugi ma dzisiaj szczęście. Trzeci ma. To jak Kubie wyciągałem te. Idę do kibla, bo mnie... I zapomniałem wyciągnąć. No starzeje się, no co kurwa, no starość nie radość. Ja pierdolę. No chuj z tym kluczem, mi chodziło o ten, kurwa, bo takiego drugiego nie mam. O ja pierdolę, to się porobiło. Dobrze. Jest ok, a tu się odkleja to. Ale trytytki trzymają jak przykleiłem. No, a propos jeszcze tych trytytek w GSX-ie, to taka przygoda, że Kubuś trzymał odstęp od motocykla poprzedzącego i jechał w tył swojemu tacie Marcinowi. No i taka troszeczkę nauczka na przyszłość, bo znaczy, nic się nie stało, bo poza rozwaloną czaszką motocyklu i że byłem urażoną dumą, to się za dużo nie stało, nawet się właśnie nie wyglebił. Chyba za to szacun, bo to widziałem, jak to się wydarzyło na moich oczach. Także utrzymał ten motocykl jeden i drugi i po prostu tylko zjechali na bok i to się pokleili. Także taka nauczka na przyszłość, no, nawet takie krótkie wyprawy jak ten tutaj do Grzybowa. No to należy pamiętać o tym, że zawsze trzeba mieć właśnie trytytki, taśmę naprawczą, taśmę izacyjną, jakieś tam wkręty, bezpieczniki, tego typu rzeczy. No bo oczywiście się tutaj jak najbardziej przydały, co było widać na tym filmie. Poklejony, wrócił ze spokojem do domu, nie było większego problemu, co nie zmienia faktu, że należy trzymać odstęp od motocykla poprzedzającego.